Cześć, witam w kolejnym filmie. W tym odcinku chciałabym poruszyć temat tego, co zakładamy nad nogi na nasze wędrówki, czyli obuwia, skarpetek i stóp tutów, bo uważam, że to jest najważniejsza dziedzina ekwipunku, o jaką powinniśmy zadbać, zanim zaczniemy poruszać się na krótszych bądź dłuższych dystansach. Wiele osób będzie mówiło, że sprzęt nie jest taki ważny, że buty nie są takie ważne, że grunt, żebyśmy mieli dobre nastawienie, to wszystko będzie dobrze, że chodzi się głową, a nie nogami, ale to się nie sprawdza w przypadku butów. Jednak wędrówka powinna być przede wszystkim przyjemna i bezbolesna, a żadna determinacja nie uchroni nas przed bólem stawów, pęcherzami i otarciami. Myślę, że lepiej będzie być przygotowanym od tej strony. No i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o swoim zestawie. No siłą rzeczy najlepiej znam swój własny zestaw, ten, który sprawdza się u mnie. Mam go taki sam od wielu lat. Wszystkie swoje długie dystanse, począwszy od przejścia Nowej Zelandii przez Potrójną Koronę i przejście Szwecji i wszystkie mniejsze, krótsze dystanse, które pokonałam w Polsce i innych krajach, wszystkie były z takim samym zestawem butów i skarpet. Wiadomo, że nie każdemu się sprawdzi taki sam zestaw jak u mnie. Troszkę o innych możliwościach też postaram się opowiedzieć, ale jednak będzie to głównie o tym moim zestawie. Zaczniemy od butów. Nigdy nie miałam dylematu pod tytułem, czy wybrać buty niskie i wysokie. Zawsze było to dla mnie oczywiste, że wygodne są buty niskie. Wiem, że znajdą się tacy, którzy chodzą w wysokich butach, ale ten film też nie jest o tym. Właściwie wszyscy, 99,9% długodystansowców chodzi w butach niskich. Najczęściej są to buty do biegania trailowego, biegania w górach, czyli w terenie trudniejszym, dostosowane właśnie do takich bardziej skalistych, śliskich terenów. Ze względu na to, że mam mnóstwo różnych problemów z kolanami i innymi częściami ciała, wiedziałam zawsze, że muszę szukać wyjątkowo wygodnych butów, wyjątkowo naturalnych i to z początku niezupełnie wychodziło. Używałam butów La Sportiva z niewielkim dropem, czyli z niewielką różnicą między wysokością palców a pięty nad ziemią, jednym słowem z niskim obcasem. Ale to wciąż nie było to, bo to sprawia, że mam zapalenie ścięgna z przodu nogi. Wiedziałam, że potrzebuję szerokich butów w palcach, bo mam stopy z rozstawionymi palcami i to też nie bardzo wychodziło, aż wreszcie okazało się, że Altra, znana już w Stanach Zjednoczonych, weszła na europejski, a później jeszcze nawet i polski rynek, więc wiedziałam od razu, że to będzie wybawienie i tak rzeczywiście było. I te buty są popularne tak bardzo, że 3 na 4 hikerów w Stanach Zjednoczonych właśnie takie buty posiada, także u nas się robią one coraz popularniejsze. Niektórym wydaje się, że to może być tylko taka moda, że wszyscy chcą chodzić w takich samych ubraniach i butach, żeby czuć się takimi samymi, ale to nie do końca tak jest, bo właśnie te buty są wyjątkowe naprawdę. Dotąd nie pojawiły się na rynku żadne inne, które właśnie mają jednocześnie zerowy drop, zerowy obcas, jednocześnie mają dosyć fajną amortyzację, są szerokie w palcach, a nie w śródstopiu. Są lekkie, miękkie i wygodne, zapewniają dosyć dobrą przyczepność, dużo lepszą niż klasyczne buty trekkingowe, które są śliskie, więc jestem niezmiennie zachwycona tym modelem. Niestety one się zmieniają z roku na rok i aktualny model niezupełnie mi odpowiada. Czekam na 5, mam dosyć duże zapasy 4, więc to są wciąż 4. I ich charakterystyczną cechą butów do biegania jest to, że szybko przemakają. To są buty oczywiście bezmembranowe, które mają materiał ten powierzchni oddychający i dzięki temu właśnie szybko schną. Są miękkie, właśnie pozwalają stopom właściwie się bardzo nie męczyć, no bo są takie lekkie na nogach i możemy w nich pokonywać długie dystanse bez dużego zmęczenia.
Test tych butów znajdziecie na moim blogu, tam napisałam o nich naprawdę wszystko. O tym, że nie zmieniam wkładek, ponieważ nie chcę, żeby cokolwiek zmieniało w moich stopach. W nich są różne problemy, wszystkie rodzaje płaskostopia i właśnie dlatego nie chcę, żeby cokolwiek wpływało na moje nogi, bo każda zmiana to jest zwiastowanie kontuzji. No i właśnie dlatego nie zmieniam wkładek. Te fabryczne nie są może najlepsze na świecie, one dosyć szybko się zbijają. Buty także dosyć szybko się zbijają, wytrzymałość tej pianki Ewa nie jest aż taka znowu wielka, one się sklepują i to jest główny powód wymiany butów na nowe. Ja swoje zmieniam po około 1000 mil na szlaku, czyli 1600 km, choć na łatwiejszych szlakach one się tak bardzo nie zużywają i na przykład ten egzemplarz mam już 1900 km i jeszcze mam zamiar sporo z niego wycisnąć. Do 2000 można spokojnie dobić. Jeśli chodzi o dobór rozmiaru, to jest to sprawa bardzo kontrowersyjna, która wywołuje zawsze dyskusję, kiedy o tym mówię. Mianowicie musimy wybrać dużo większy rozmiar niż ten, który używamy na co dzień. Zwłaszcza dotyczy to kobiet, które zmuszone przez naszą dziwną kulturę kupują zawsze buty jak najmniejsze, bo wydaje się, że ładne stopy to małe stopy, więc ten but powinien być jak najmniejszy, w jaki jesteśmy w stanie się wcisnąć, to jest ten właściwy. Nigdy tego nie zrozumiem, ale polecam w związku z tym kupować obuwie naprawdę większe. Ja kupuję o 4 rozmiary, każdy rozmiar to jest 0,5 cm. A więc 4 rozmiary przekładają się na 2 cm, dłuższe od stopy. Rozmiar, jeżeli mam 24 cm stopę, to jest 38, plus 4 to jest 42. Osoby, które aż tak znowu wielkich dystansów nie pokonują, pewnie dadzą radę z 3 rozmiarami, będzie ok. I jeszcze jedna porada dla pań, to jest, jeżeli jeżeli wasz rozmiar buta sięga już w sferę rozmiarów męskich, to wybierajcie męskie buty. One są po prostu szersze. Tu znów sprawa kulturowa. Usiłują nam wmówić, że ładna stopa to stopa wąska i powinna być naprawdę jakoś tak mega skompresowana i jeszcze słyszy się o tym, że kobiece stopy są węższe od męskich. Bzdura absolutna. Są proporcjonalnie długie i szerokie do całego naszego ciała. Jest to dokładnie tak samo w przypadku kobiet i mężczyzn. Jeżeli facet jest większy, to ma większe stopy, jeżeli kobieta jest mniejsza, to ma mniejsze stopy. Oczywiście wiadomo, że różnie bywa, mężczyźni też mają wąskie stopy. Wiele firm reklamuje się, że mają szerokie buty dla osób z szerokimi stopami. To w ogóle mnie denerwuje, bo nie ma czegoś takiego jak szerokie stopy, są normalne stopy. One są właśnie z natury szerokie, tak było w dawnych, pierwotnych czasach, kiedy nikt nas nie zmuszał do chodzenia w butach. Mieliśmy naturalnie szerokie stopy. Ale mniejsza z tym. Te firmy, które tak mówią o swoich produktach, które są szerokie w śródstopiu, a nie w palcach. I pokażę Wam właśnie przykład takich butów, które są szersze w śródstopiu, a wcale nie w palcach. To buty, które kiedyś próbowałam nosić, to był kompletny niewypał. La Sportiva Ultra Raptor, zdecydowanie zbyt wielki drop i zdecydowanie zbyt wąskie palce. No właśnie, palce, które są ściskane, zawsze robią jakby więcej miejsca w śródstopiu. Jeżeli ściśniemy przód, to naturalnie ten środek zostanie wypchany. I właśnie tutaj mamy taki przykład. One są bardzo szerokie stosunkowo. One w ogóle nie są szerokie, ale są stosunkowo szerokie tutaj, gdzie są pierwsze stawy palca dużego i małego, czyli to miejsce, w którym ludziom robią się haluksy właśnie od ściskania tych palców. A przód jest zupełnie wąski i przypomina szpilki. Te buty zupełnie się nie nadawały. Wiadomo, że nie wszyscy mają aż takie palce jak ja, ale dla większości ludzi to nie będzie wygodne. Zawsze będą jakieś problemy. Jeżeli wybieracie obuwie w sklepie i nie macie spuchniętych stóp, macie
w ogóle je takie skurczone, ale jeżeli już wtedy czujecie, że jakakolwiek część stopy ociera się o przód buta i gdziekolwiek go dotyka, to nie są właściwe buty, one nie będą wygodne, a tam gdzie teraz czuć tylko dotyk, to na pewno będą jakieś otarcia i pęcherze, więc musicie szukać do skutku. Mierzymy zawsze w takich skarpetkach, jakie planujemy używać. Bierzemy właśnie pod uwagę to, że nogi nam spuchną. Są jeszcze różne inne problemy, na przykład z tym, jak dopasowana jest pięta, czy jest ona hacząca, czy płaska. Niestety większość producentów robi buty dla haczących pięt, których ja nie mam i to jest dla mnie problem. Właśnie ten problem ostatnio pojawił się w butach Altra Olympus, które ostatnio zakupiłam i mam zamiar testować, ale to jest wszystko kwestia przymierzania i próbowania. Wiele butów możecie zamówić do domu, zmierzyć w domu, jeżeli nie pasują, odesłać. Do tego wszystkiego chciałabym Was jeszcze uczulić na problem tak zwanych podejściówek. Podejściówki to buty takie pół trekkingowe, pół wspinaczkowe, które zrobiły się w ostatnich latach jakoś modne. Ostatnio trochę mniej na rzecz butów do biegania, ale jeszcze wciąż widujemy ludzi na szlakach w podejściówkach i chciałam się podzielić z Wami swoim doświadczeniem i tym, co o tym sądzę. Mianowicie, że tego buty kompletnie nie nadają się na długie dystanse. To akurat jest jakiś model Salewy starszy. One mniej więcej działają wszystkie na takiej zasadzie. Mają twardą i sztywną podeszwę, dużo ogumienia i wąski czub, który jest w stanie wejść w jakieś skały, ponieważ te buty służą do podejść pod ścianę przed wspinaczką, tudzież do jakiejś łatwej wspinaczki w skalistych górach. Nie nadają się do trekkingu. Z zasady dobrze przylegają do stopy, żeby być precyzyjnymi, a to nie jest to, czego szukamy na długim dystansie. Na długim dystansie chcemy, żeby nasza stopa się nie męczyła, więc to jest zupełnie inna sprawa. Te buty są ciężkie, właśnie bardzo wąskie, właśnie mają ten bardzo zwężony czub. Odradzam stanowczo chodzenie w podejściówkach. Można sobie porównać, jak wyglądają podeszwy Altry i tych Salew, zupełnie inne buty do zupełnie innych rzeczy przeznaczone. Wiem oczywiście, że nie wszyscy są w stanie chodzić w butach zero drop. To jest wyzwanie dla tych, którzy są zupełnie odzwyczajeni od chodzenia boso czy w jakichś płaskich trampkach. Osoby, które mają mocno skrócone ścięgna Achillesa, mają mocno skrócone rozcięgno podeszwowe, nie będą w stanie przyzwyczaić się do tych butów tak od razu i będą musiały albo bardzo długo trenować, albo jednak spróbować jakichś innych pośrednich butów, może z mniejszym dropem. Nie mniej ważnym elementem są też skarpetki. Skarpetki to jest też temat rzeka, ale i tutaj mam swój własny ulubiony zestaw, który sprawdza się od lat i tutaj nic nie zmieniam. Słyszę od czasu do czasu o jakichś super skarpetkach, a potem myślę sobie, nie, ja jednak wolę być pewna, że nie chcę, że nie będę mieć żadnych pęcherzy, więc nie zmieniam tego zestawu. I tak jak słyszycie, jest to zestaw składający się z 2 par skarpetek, niezależnie od pory roku. Ten poradnik jest o 3-sezonowych rzeczach, które nosimy, a więc nie o zimie, ale zimą noszę taki sam, tylko grubszy i wyższy zestaw skarpet. Ale przechodząc do tego letniego, składa się on z tak zwanych linerów, czyli skarpetek cienkich, które zakłada się bezpośrednio na stopę, i skarpetek zewnętrznych, tych takich grubszych, trekkingowych skarpet, które odpowiadają za amortyzację i ogólny komfort. Wiele osób się dziwi, zwłaszcza, że chodzę tak też po pustyniach i w gorące dni, że noszę te 2 pary skarpetek i to musi być bardzo gorąco. Nie, właśnie jest zupełnie odwrotnie. Kiedy ma się na sobie taką jednokomorową skarpetkę, to
i to jeszcze z wełny merino, która nie jest najlepszym wchłaniaczem wilgoci, ma się wrażenie, że stopy się trochę gotują, że jest tam cały czas mokro i nieprzyjemnie. A to właśnie eliminuje noszenie skarpetek linerów, cieniutkich skarpetek, w tym przypadku syntetycznych. Jestem zdania, że tutaj syntetyki się najlepiej sprawdzają. I to są skarpetki z palcami, skarpetki Injinji. Tutaj właśnie krótsze, im krótsze, tym lżejsze, wiadomo. No i te skarpetki właśnie oddzielają od siebie palce, otaczają każdy palec i w ogóle dokładnie całą skórę i wchłaniają tą wilgoć, którą potem transportują na zewnątrz do tych zewnętrznych i z zewnętrznych przez dobrze oddychające buty na zewnątrz. Ten zestaw sprawdza się doskonale właśnie w takich warunkach wilgotnych, czy to właśnie kiedy jest bardzo gorąco, albo wtedy, kiedy buty mamy mokre, co nie jest rzadkością na szlaku, i zabezpiecza doskonale przed powstawaniem pęcherzy i otarć, ponieważ zamiast skóra trzeć o tą zewnętrzną skarpetę, ma jeszcze po drodze właśnie ten liner i to tarcie występuje między linerem a tą drugą skarpetą i po prostu nasza skóra jest cała. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy poruszamy się w terenie, gdzie są jakieś bardzo pylaste gleby i jeżeli mamy siateczkę w butach, która przepuszcza pył, to ten pył będzie się dostawał do butów i w takiej sytuacji mimo wszystko pęcherze mogą się pojawić. Tak było u mnie w Nowym Meksyku na Continental Divide Trail. Później poszłam po rozum do głowy i na PCT miałam już buty z lepszą powierzchnią. Skarpetki warto często prać, a w każdym razie trzepać. Zawsze ten pył możemy wytrzepać ze skarpet, możemy skarpetki wypłukać w strumyku, możemy je założyć mokre, to nie będzie stanowiło aż tak dużego problemu. Często tak robię, a na polskich wędrówkach nie biorę skarpet wcale, bo one nie są bardzo długie. Jak wiecie, nie lubię nosić zbędnych rzeczy w plecaku, stawiam na plecak ultralekki. I dlatego nie noszę skarpet na zmianę, noszę parę skarpet do spania, ale tych wędrówkowych mam tylko właśnie ten jeden zestaw. Mówię, że mam dwie pary, ale one są noszone cały czas. Piorę je tylko od czasu do czasu i właśnie suszę je na sobie. Zewnętrzne skarpetki to skarpetki firmy Smartwool z dużą przewagą wełny merino, ale także z nylonem dodanym dla wytrzymałości. To są skarpety PhD Outdoor w wersji light. Tutaj mamy w środku takie futerko, taką jakby frotę, ale nie na całej powierzchni skarpety, tylko pod palcami i pod piętą, co sprawia, że są mniej ciepłe. Elastyczne, bardzo miękkie, bardzo dobrze otaczają stopę, ale jej nie ściskają, nie są zbyt wąskie. Także jestem nimi niezmiennie zachwycona. Test zarówno tych skarpetek wełnianych, jak i tych skarpetek z palcami znajdziecie na moim blogu. W opisie będą linki do tych wszystkich testów. I ostatnia rzecz, która nam została do omówienia, to stóptuty. Kiedyś stóptuty kojarzyły nam się z takimi grubymi stóptutami zimowymi z jakiejś kordury, które nosiło się z powodu deszczu i śniegu. Ale stóptuty biegowe to zupełnie inna rzecz. One nie mają nic wspólnego z wodoodpornością, tak jak pozostałe rzeczy są szybko schnące i szybko przemakające. A służą do tego, żeby do butów nie wpadały nam żadne patyczki, żwirki, piasek. To jest bardzo, bardzo irytujące i to jest czynnik, który bardzo wpływa na to, że pojawiają się pęcherze i otarcia, więc najlepszym sposobem będzie niedopuszczenie do tego, żeby takie rzeczy w butach się znalazły i do tego właśnie służą stóptuty. To była pierwsza rzecz, w którą zainwestowałam po głównym szlaku beskidzkim, dwóch trzecich GSB, które zaliczyłam jako swój pierwszy dłuższy dystans. Natychmiast zaopatrzyłam się w stóptuty, bo to bardzo mi uprzykrzało życie na szlaku. I używałam w sumie 3 różnych modeli stóptutów. Były je najpierw Outdoor Research, potem słynne Dirty Girl Gaiters,
w których chodzi większość długodystansowców. W Stanach one są w Europie słabo dostępne, trzeba było je zamawiać z Wielkiej Brytanii. Aż w 2019 odezwała się do mnie Wanda Sarapata, która założyła firmę StupTut, czy nie chciałabym przetestować jej StupTutów, i tak właśnie zajęłam się jej prototypem na PCT. Tam je przetestowałam, potem zrobiłyśmy podprawki i teraz dostępne są ostateczne StupTuty, ich ostateczna wersja. Firma nazywa się StupTut, więc trudno to z czymś pomylić. No i wyglądają właściwie tak samo jak Dirty Girl Gaiters, ale uwaga, są wytrzymalsze. Tutaj materiał jest naprawdę pancerny, mimo ocierania o jakieś rzeczy, skały, krzaki i tak dalej. Są wciąż całe, przeszłam w nich całą Szwecję, one już mają 3700 km za sobą i wciąż są w porządku. Z przodu jest haczyk, który zakładamy za sznurówkę bądź za metalowy haczyk, który jest z przodu buta, a z tyłu rzep, który przyczepiamy do rzepa na butach. Buty Ultra mają od razu rzep wbudowany. Tutaj jest właśnie ten rzep, napięcie, do którego pasują gaiterki, więc jest to prosta sprawa. Większość innych butów tego rzepu nie posiada i musimy się trochę pomęczyć z przyklejeniem tej części przyczepnej do pięty. Z tym jest trochę zachodu, więc jeszcze jeden powód, żeby nosić Ultry. Nie ma tu żadnej gumeczki, nic takiego, to nie jest potrzebne. Wszystkie gumeczki, sznurki, które są od spodu, i tak szybko się przecierają, więc nie ma to większego sensu. One i tak bardzo fajnie leżą na butach i bronią nas przed tymi wszystkimi złymi rzeczami, które chcą dostać się do naszych butów. Omówiony zestaw sprawdza się 3-sezonowo, to znaczy wiosna, lato, jesień. Powiedzmy, że od marca do listopada włącznie. Później już najczęściej pada śnieg i jest bardzo zimno i takie buty, które wpuszczają ten deszcz i śnieg do środka, już nie są najlepszym pomysłem, bo po prostu jest za zimno. W niektórych przypadkach można tutaj trochę podciągnąć tą wytrzymałość termiczną za pomocą wodoodpornych skarpetek. Tak robiłam na PCT, na CDT. Czasem robię też właśnie to na takich półzimowych wędrówkach w Polsce. Test skarpetek wodoodpornych Rocky jest też u mnie na blogu. To są skarpetki z Gore-Texu, które się charakteryzują tym, że są tylko taką gołą warstwą, a nie jakąś taką grubą skarpetą, którą później trzeba suszyć, bo właśnie istotne jest, że tych skarpet nie trzeba suszyć, praktycznie rzecz biorąc, bo one tylko trochę tego potu wchłoną, bo mają bardzo cienki materiał. Ich wadą jest to, że są troszkę za wąskie, no i przede wszystkim niedostępne w Europie, trzeba je zamawiać z amerykańskiego Amazona. Oczywiście można spróbować tych różnych skarpet takich neoprenowych, które są dostępne w Polsce, takich z membraną pomiędzy dwoma warstwami materiału. To są Dexshele i jeszcze jakaś inna firma, której chwilowo nie mogę sobie przypomnieć. A ostatnio jeszcze testuję skarpety Kwarka z Aquashellu. To są skarpety z takiego materiału, którego używają nurkowie, taki jakby polar, ale po części wodoodporny. Szwy nie są podklejane, więc skarpetki wewnętrzne i tak przemakają, bo tutaj nosi się tylko te linery, w przeciwieństwie do Gore-Texowych, gdzie wkładamy całą stopę w obu skarpetkach. Ale rzeczywiście dosyć to szybko schnie i nie jest tak bardzo zimno w tych przemoczonych skarpetkach, jak bywa w Injinji i Smartwoolach wyłącznie noszonych w mokrym śniegu albo lodowatym deszczu. To jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. I to już wszystko, jeżeli chodzi o cały mój zestaw. Na pewno jest tak, że im więcej chodzimy, tym mniej będzie to dla nas problemem, te wszystkie drobne urazy, bo skóra twardnieje i jeżeli jest taka troszeczkę zrogowa ciała, to wtedy już jest odporna na te wszystkie otarcia. Jeżeli długo nie byliśmy na szlaku, po 2-3 miesiącach ten skóra nam zmięknie i pewnie będzie jakiś problem, trzeba będzie kleić nogi plastrami. O tym też napisałam kiedyś na blogu, więc możecie tam zajrzeć. No i
To chyba wszystko, co chciałabym opowiedzieć. Mam nadzieję, że to Wam troszkę pomoże wybrać odpowiedni dla Was zestaw. Życzę Wam miłych i bezbolesnych wędrówek, bo wędrówka naprawdę może być bezbolesna.